Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was w kolejnym odcinku Yerba czy Herba. Dziś kolejna dawka odpowiedzi na Wasze pytania. Bardzo Wam dziękujemy za zainteresowanie i przesłane pytanka. Zapraszamy do dalszej dyskusji. Czekamy na kolejne pytania do następnych odcinków. A dziś zaczynamy odpowiadać. Mam pytanie, czy puera trzeba wypić od razu po jedzeniu, czy można trochę zaczekać? Jak tak, to ile? Pozdrawiam. Jeśli zależy nam na działaniu odchudzającym puera, to najlepiej bezpośrednio po posiłku to wypić, ale czy są jakieś tutaj ramy czasowe? Trudno powiedzieć. No tak jak lekarstwa, przyjmować po posiłku, no nikt nie mówi dokładnie ile czasu od posiłku. Można puerem popijać posiłek od razu, grunt, żeby nie wypić go na czczo. No tutaj może nam wypłukać jakieś cenne makroelementy, no dlatego, że po prostu nie ma procesu trawienia, jesteśmy głodni, wypijamy puera, więc no nie ma on jak zadziałać. Jak wpływa poziom fermentacji na właściwości ulonga? Poziom fermentacji w ulongach wpływa przede wszystkim na ich smak, no i kolor liścia. Jak znajdziecie w ogóle takie wyżej fermentowane ulongi, one są ciemne, brązowe, czasem całkiem czarne, nawet jeśli są jeszcze podprażane. Te niższe, zielone, liście praktycznie w całości zielone, gdzie tam właśnie jest jakaś fermentacja dostrzegalna już po zaparzeniu, gdy się rozłożą. No smak przede wszystkim ewoluuje od takich bardzo kwiatowych, świeżych smaków przez owocowe, bardziej takie kremowe, orzechowe, dochodzimy później do takich słodowych nut, cięższych, przypominających razowy chleb, czy właśnie coś wręcz prażonego, taki no słód, krótko mówiąc. To przede wszystkim jest najważniejsze. Tu oczywiście im wyżej fermentowany i prażony, tym ma mniej kofeiny, ale głównie dla smaku, bo to rzuca się od razu w oczy, od razu czujemy, czy to jest niższa, czy wyższa fermentacja. Często po piciu yerby moje sny są bardzo surrealistyczne i niezwykłe. Czy yerba może mieć jakikolwiek wpływ na sny albo fazę REM? Trudno powiedzieć. Ja szczerze mówiąc czegoś takiego nie mam. Podejrzewam, że no, składniki w yerbie wpływają na nasz mózg, na lepsze ukrwienie, ale no nie wiem, trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. No na pewno nie ma tam żadnych substancji, które są, że tak powiem, psychoaktywne, czyli różne wizje, halucynacje i takie omamy mogące produkować w naszej głowie surrealistyczne sny. No jeśli tylko po yerbie, no to trzeba na nią to zwalić, ale no pierwsze słyszę, nie spotkałem się. Ale fajne, muszę więcej pić przed snem, sam sprawdzę, czy mi się coś dziwnego nie śni po yerbie. Czy puer nie szkodzi na zęby? Ma dosyć ciemną barwę. Kawa też ma ciemną barwę i właśnie przyciemnia zęby. Generalnie herbata jak najbardziej powoduje osadzanie się kamienia nazębnego, przebarwianie się zębów, ale no nie tak intensywnie jak kawa, czy papierosy, czy różne słodzone napoje, które zawierają jeszcze w składzie kwasy. Tutaj jak najbardziej. No, herbaciarze, którzy naprawdę bardzo dużo herbaty piją, no zwykle mają troszeczkę przebarwione te zęby. Trzeba się z tym liczyć. Warto od razu po piciu herbaty myć zęby, jeśli ktoś naprawdę ma wzmożone przebarwianie, ale moim zdaniem nie jest aż tak źle. Sama herbata zawiera fluor, który zęby wzmacnia, chociaż no nie wiem, czy to zależy od koloru herbaty, czy akurat puer bardziej niż zielona. To nie o kolor chodzi i to nie on osadza się na samych zębach. To jest kamień, który się przebarwia i są to substancje obecne we wszystkich herbatach. Od białej również możemy dostać, prawda, pożółkłych zębów, jeśli naprawdę bardzo dużo tego pijemy. Ale no, myjcie zęby po prostu regularnie po herbatce, jeśli Wam to przeszkadza. Ja piję dużo i zęby zawsze miałem żółte, więc jakby, no, może jest w tym źdźbło prawdy. Jakie błędy popełniają ludzie pijąc, parząc, kupując herbatę? Przede wszystkim kupujemy, pijemy i parzymy bez większej wyobraźni, najczęściej kierując się ceną. Co za tym idzie, wybieramy herbatę najniższej jakości. Warto jednak przeczytać, co zamierzamy pić, warto mieć jakieś tam rozeznanie. Jeśli to jest jakaś zwykła herbata codzienna, również warto zadać sobie choć raz ten trud i wybrać, pokosztować i ustalić, co najbardziej nam smakuje w ten sposób, w jaki pijemy, czyli na przykład z cytryną, z cukrem. No i paszmy to właściwie, miejmy dobrą wodę. Jeśli macie kiepską wodę, jeśli Wasz czajnik często się zakamienia, kupujcie mineralną albo inwestujcie w jakiś filtr do wody. To jest bardzo ważne. Herbata naprawdę diametralnie zmienia swój smak przy właściwej wodzie. No i sam sposób parzenia. No już pomijamy fakt, że ciągle zaparzamy źle zieloną herbatę, wrzątką,
wrzątkiem, uważamy, że jest niesmaczna. No, zalecenia producenta często są dziwne, ale najczęściej jednak poprawne do tej herbaty. Jeśli ekspresówkę mamy z zieloną herbatą, gdzie się ją parzy wrzątkiem, spróbujcie. Rzeczywiście ona się nie przeparza. Można zaparzyć to tak, jak zaleca producent, ale zachęcamy do własnych eksperymentów. Każda herbata w różnych warunkach zaparza się inaczej. Może się okazać, że smakuje Wam dużo lepiej parzona, jeszcze inaczej niż zaleca producent. Kosztujcie, ale przede wszystkim wybierajmy fajniejszą herbatę i zadajmy sobie chociaż na początku ten trud, żeby ustalić swoje ulubione smaki. Czy nastoletnie dzieci, mniej więcej 13 lat, mogą spokojnie pić yerbę w normalnych ilościach? Wiem, że temat jest poruszony w odcinku Yerba Mate dla początkujących, ale odnosi się tylko do dzieci małych, a ja chciałem wiedzieć, co więcej na ten temat. Tutaj rzeczywiście wspominaliśmy o dzieciach, ale no, 13-letnie osoby, myślę, że nie ma problemu. Tutaj przede wszystkim chodzi o kofeinę. Yerba Mate jest bogata w kofeinę. U nas jest taka właśnie moda, że dzieciom się nie daje kawy, dzieciom się nie daje kofeiny, ale na dobrą sprawę dzieci piją gazowane, słodkie napoje zawierające kofeinę i z tym nie ma problemu, a często zawierają więcej niż na przykład herbata. No Yerba Mate jest bogata w kofeinę, ale tutaj jeśli nam to jakoś nie przeszkadza, szczególnie nie ma złych skutków pokroju, nie możemy zasnąć, jesteśmy pobudzeni nadmiernie, to wtedy dlaczego by nie? Ja uważam, że nie powinno być przeciwwskazań, ale no nie mnie o tym decydować. W każdym razie no, myślę, że tutaj z punktu widzenia medycznego absolutnie nic się nie powinno wydarzyć. Dowodem na to może być to, że właśnie w Ameryce Południowej od dziecka się to pije, więc w wieku nastoletnim tym bardziej wciąż jest to popularny napój wśród wszystkich. Czy jest jakaś herbata, która pomogłaby na ból żołądka? Na ból żołądka, no to tutaj zależy, skąd ten ból żołądka się bierze. No jeśli jest to jakaś niestrawność, nadkwaśność, choroba wrzodowa, no to można by omijać takie herbaty bardziej drażniące. Polecam na przykład skosztować japońskiej banczy, która jest bardziej zasadowa niż inne herbaty, przez co właśnie pomaga nam się odkwasić. Spróbujmy w ten sposób. Można pić puera, który w ogóle poprawia trawienie, jeśli to jest z przejedzenia. A już wychodząc poza krąg herbat, polecam Haneibusza, który ma właściwości rozkurczające mięśnie gładkie. Działa trochę jak takie popularne leki właśnie na ból brzucha, ale no nie chodzi to chyba o sam żołądek, tylko już powiedzmy niższe partie, kiedy mamy niestrawność i nas ściska powiedzmy w jelitach, no to rozkurczy. Sama herbata na ból brzucha, no nie przesadzajmy, aż takich działań medycznych to ona nie ma w tę stronę, ale no na pewno nie zaszkodzi, jeśli to nie jest naprawdę jakaś zaawansowana choroba wrzodowa, czy coś, co mogłoby powiedzmy być podrażnione przez herbatę, która no, zawiera jednak kofeinę, zawiera garbniki. Sprawdźmy. Panie Rafale, jak to jest z tą temperaturą i czasem parzenia zielonej? Zdarza się, że na różnych stronach sprzedających owa herbata podany sposób parzenia, temperatura i czas dla tego samego gatunku rodzaju diametralnie się różni. Przykładowo 65-70 stopni, 75-80, nawet 90 stopni dla tej samej herbaty. To była Sencha Satsuma lub Bancha Kogoshima. Wiem, że powinno się parzyć tak, aby nam smakowało, ale pytam się, bo nie chcę jej sparzyć, przeparzyć. Pozdrawiam, życzę wszelkich sukcesów. Tak jak zawsze mówimy, ma to nam smakować i nie mówimy tego bezpodstawnie, ponieważ to, co jest napisane na opakowaniu przez producenta, no skąd on to wziął na dobrą sprawę? Każdą herbatę można zaparzyć dowolnie i każdemu ten smak może smakować. Czy to jest bardziej cierpkie, czy mniej. Kwestia zupełnie gustu i to, co jest na opakowaniach, to jest właśnie gust kiperów, ponieważ każda plantacja, każdy producent zatrudnia swoich własnych kiperów. Tam jest takie laboratorium wesołe, są panowie, prawda, ubrani w te swoje kitle białe, zaparzają tą herbatę. Oni przede wszystkim pierwsi dostają próbki z plantacji, oni oceniają, która partia ma jaką jakość i klasyfikują później i tak sprzedają, określaje się później cenę na tej podstawie, ale również oni podają, jak najlepiej zaparzyć tę herbatę. Stąd jest to subiektywna opinia kiperów na danej plantacji. Stąd jeżeli mamy senczę z jednego źródła, ona może mieć sposób parzenia podany inny niż sencza z drugiego źródła. Jeśli natomiast jest to sencza z tej samej plantacji, tylko powiedzmy od różnych sprzedawców, no to tutaj już trzeba się kierować własnym gustem i rozsądkiem, bo to zostało już
zmienione w dalszej wędrówce tej herbaty. Ona wychodzi z konkretnymi zaleceniami parzenia z plantacji, a co potem ktoś tam dopisuje, no to znowu jest jego gust. On stwierdza, no ta herbata jest pyszna, tylko jeśli się ją parzy tak jak zalecają plantatorzy, to jest dla mnie zbyt jakaś tam. Napiszmy lepiej temperaturę niższą. Wszystko się właśnie opiera na opinii. Jeżeli nie chcemy bazować na czyimś guście, znajdźmy własną ulubioną proporcję, własną temperaturę, czas parzenia i tego trzymajmy się przede wszystkim. Mam pytanie odnośnie białej herbaty. W sklepach, w których kupuję, w opisie biała ma dużo mniej kofeiny niż czarna. Nie kupuję u Was, bo mieszkam za granicą. Chciałabym wiedzieć, jak to jest. Pozdrawiam całą ekipę. Herbata biała zawiera więcej kofeiny. To zależy też od białej herbaty, ponieważ tutaj biała herbata jest biała, bo zawiera te ponczusie, a ponczusie są białe, pokryte futerkiem białym i najszlachetniejsze białe herbaty składają się właśnie z tych ponczusiów i to w nich jest najwięcej wszystkiego, na czym nam zależy i ona wtedy jest mocniejsza. Jeśli to na przykład jest herbata Pajmutan, która jest mieszana, tam są liście, gałązki, pączki również, ale ona nie jest segregowana, to jest najnaturalniejsza, bez żadnej obróbki, po prostu zrywa się, suszy i już. To ona wtedy tej kofeiny może mieć mniej, ponieważ w samych liściach jest jej mniej niż w tych ponczusiach. A jeśli mamy herbatę czarną, no to tutaj raz, że przez proces fermentacji ubywa kofeiny siłą rzeczy, w zależności od miejsca, z jakiego pochodzi ta herbata, od procesu produkcji może się zdarzyć herbata biała, która ma mniej kofeiny niż jakaś czarna, ale to są wyjątkowe sytuacje. Jeśli całość uśrednić, herbata biała ma więcej kofeiny niż herbata czarna. Mam taki problem, gdy parzę zieloną herbatę w jednym czajniczku na 4 czarki i potem przelewam ją przez sitko do drugiego, to pierwsza i druga czarka jest taka, jak powinna być, ale trzecia jest bardzo ziemista i o wiele bardziej żółta, przypomina trochę w kolorze mocz, a czwarta czarka jest zupełnie stęchła, ziemista i gorzka, przypomina trochę w smaku czerwoną herbatę. Dlaczego tak się dzieje i co można z tym zrobić? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Kiedy parzymy herbatę pływającą sobie luźno, czyli tak jak najlepiej się parzy, warto mieć morze herbaty, co jak tutaj rozumiem z pytania zastępuje drugi czajniczek. Morze herbaty, czyli takie naczynie, które pomaga wyrównać napar. Jeśli fusy mamy w czajniczku i nalewamy prosto do czarek, no to wtedy wiadomo, w ostatniej będzie już to, co było w samych fusach, ta resztka i ona jest nierówna, ten napar jest w każdej czarce inny. Stąd morze herbaty. Przelewamy najpierw do morza herbaty, gdzie się to wszystko wymiesza i z takiego czachaja już lejemy sobie do poszczególnych czareczek i wtedy to jest jednolite. Problem się pojawia wtedy, kiedy pijemy na przykład sami. Wypijamy pierwszą czarkę, druga jest już jakaś inna, bo jest wypita później niż ta pierwsza, i trzecia jeszcze inna i czwarta jeszcze inna. To chodzi o to, że herbata się ciągle doparza, mimo że wyciągnęliśmy fusy. Najgorzej będzie jeszcze postawić zieloną herbatę na podgrzewaczu ze świeczką, żeby się jeszcze zagrzewała. To przyspiesza proces przeparzania. Zauważcie, że jeśli zostawicie zaparzoną herbatę zieloną, sam już napar bez fusów, rano ona będzie brązowa zupełnie. Dlaczego tak się dzieje? Otóż no, zależy przez co przecedzacie, przez sitko, przez jakieś tam filtry, ale zawsze przejdą do herbaty drobinki, które wciąż się doparzają. Im macie luźniejsze sitko, tym więcej tych drobinek się przedostanie. Jest to jakiś pył, który naturalnie powstaje w herbacie i ten pył wciąż się parzy, wciąż się parzy. Wasza herbata po prostu się przeparza. Herbatę najlepiej pić na świeżo, póki jest ciepła. Robicie tyle, ile jesteście w stanie od razu wypić, a potem na przykład drugie parzenie. Jeśli na 4 czarki, to na 4 osoby najlepiej. Względnie wypić to w miarę szybko. Ona stygnąc po prostu zmienia kolor i smak. W jednym z odcinków wspomniałeś o tym, że Indianie z plemienia Guarani oprócz picia naparu yerba mate zwykli też rzuć liście ostrokrzewu. Czy próbowałeś kiedyś rzuć yerbę? Nie próbowałem rzuć yerby, a to dlatego, że nie mam dostępu do świeżych liści. Tutaj oczywiście może nie wspomniałem o tym dość precyzyjnie. Ci Indianie nie żują z suszu, bo to jest niewygodne, to jest suche, to pylaste. Chodzi o rzucie świeżego liścia, zerwanego z drzewa. Oni w ogóle mają manię rzuć różne rzeczy, które znajdą w lesie, ale yerbę jak najbardziej. No, ja nie próbowałem, no bo tak no, nie bardzo mnie pociąga do rzucia taki po prostu gotowy susz yerba mate do zaparzenia. Czy poza wygodą robienie esencji herbacianej i rozcieńczanie jej wrzątkiem, gdy chce się pić, ma jakiś sens? Wiele osób z mojej rodziny tak robi i zastanawia mnie, czy tak zrobiona herbata ma zbliżone właściwości do parzonej na świeżo. Też rozumiem, że substancje uwalniane z herbaty mogą mieć ograniczoną rozpuszczalność w wodzie i gdy jednorazowo zalewa się dużą ilość herbaty małą ilością wody, to może się wydobywamy z herbaty wszystkiego, co najlepsze. Tutaj ideą przygotowania esencji i rozrzedzenia jej gorącą wodą jest to, że mamy bardziej intensywny bukiet, aromat. Kiedy ta herbata się przeparzy, to oczywiście
znika ta podstawowa gama, ten bukiecik, który mamy. Ona się robi gorzka, ale gdy to rozrzedzamy wrzątkiem, zachowujemy intensywność esencji, intensywność aromatu i smaku. Gorycz niweluje się w tych sytuacjach często cukrem, tak jak się to tradycyjnie robi z samowara po rosyjsku czy tam po turecku. To jest herbata zawsze słodzona, ona ma być gorzka. Chodzi tutaj o wydobycie jeszcze intensywniejszego smaku, który przy mniejszej ilości suszu wychodzi wyśmienity, ale nie tak mocny, kiedy przesadzona ilość. Tak na przykład zwróćcie uwagę w gajwanie, jak przygotowujemy herbatę, no to również mamy jej więcej niż gdybyśmy przygotowywali w czajniczku o większej objętości. Stąd to samo tutaj. Przygotowanie bardzo intensywnej esencji sprawia, że aromat jest bardzo mocny. Rozrzedzając ją, niwelujemy te nieprzyjemne sprawy, ale pozostaje nam bardzo intensywny aromat i smak. Pijam dużo yerby i miewam czasem zgagę. Czy to może mieć jakiś związek, czy to od yerby? Myślę, że może mieć. Yerba mate jak najbardziej wpływa na nasz układ pokarmowy. Przede wszystkim spowalnia opróżnianie żołądka. Przestajemy być głodni. Jakby trochę usypia nasz układ pokarmowy, ale poza tym sprzyja też wydzielaniu soków żołądkowych. No i nie tak intensywnie jak niektóre zioła, które się w tym celu zażywa, ale tak, może być zgaga przy jakiejś bardzo dużej ilości yerba mate, może się podnieść trochę kwaśność w żołądku, może być zgaga. Warto pić słabszą yerbę albo spróbować innych marek, może mniej pylastych. Trzeba obserwować swoje ciało. Mnie się bardzo rzadko to zdarza, ale rzeczywiście zauważyłem, że można po przesadzeniu z yerbą mieć trochę taką zgagę właśnie. Kombinujcie, na pewno da się pić yerbę bez zgagi, chyba że ktoś ma jakąś nadwrażliwość w ogóle, no i siłą rzeczy trzeba by odstawić albo męczyć się ze zgagą. Mam pytanie o skutki kontaktu metalu z herbatą. Znalazłem opinię, że nie powinno się używać metalowych sitek ani przechowywać w metalowych puszkach. Jak rzeczywiście wygląda sprawa? Również się z tym spotkałem. Co do puszek, myślę, że nie ma aż takiego problemu. Tu oczywiście herbaty nie należy przechowywać nie wiadomo jakoś tak strasznie długo. Najlepsze naczynia moim zdaniem są szklane, najczęściej używam, chociaż też trzeba mieć ruch w herbacie, ponieważ szkło przepuszcza światło, a światło szkodzi herbacie. Puszka przynajmniej gwarantuje zacienienie, ale sam smak metalu raczej nie przechodzi do herbaty. Tutaj pewnie jest kwestia szczelności. Taka puszka powinna mieć jakieś podwójne zamykanie. Taka zwykła z klapeczką może nam posłużyć, ale zauważycie, że ta herbata wietrzeje szybciej niż zamknięta bardzo szczelnie. Jeśli chodzi natomiast o sitka, to tak, jak najbardziej zwróćcie na to uwagę, żeby sitko było ze stali nierdzewnej. Tu oczywiście ono, kiedy tylko przelejemy herbatę, to aż tyle nie wypuści z siebie jakichś metalicznych smaków i substancji związanych z metalem, żeby powiedzmy utrudnić nam to picie, ale jeśli na przykład chcemy parzyć drugi raz te same fusy i przelewając przez to sitko zostawimy je na sitku, one zaczynają zmieniać kolor, mogą ściemnieć, i rzeczywiście napar robi się metaliczny w smaku. Tego unikniemy używając sitek wyższej jakości, czyli właśnie ze stali nierdzewnej, które mają ograniczony w ogóle kontakt i nie wchodzą w reakcję z wodą i z naparem herbacianym i z samym liściem, ale te tanie sitka często właśnie można zauważyć, że zmieniają posmak herbaty. Gorzej jest, kiedy używacie takich parzydełek, które się parzą razem z tą herbatą. Wtedy już naprawdę trzeba by zwrócić na to uwagę i jeśli herbata ma metaliczny posmak, sprawdźcie wodę i sprawdźcie wasze sitko przede wszystkim. Może to mieć wpływ. Zawsze lubiłem herbatę, choć zacząłem się bardziej fascynować stosunkowo niedawno. Ostatnio zauważyłem śmieszną rzecz, kiedy staram się wyczuć smak i aromat naparu. Łatwiej mi to zrobić, kiedy ten jest zimny, niż kiedy paruje z naczynia. Czy to normalne zjawisko, czy raczej to coś nietypowego? To wszystko zależy od herbaty, bo jeśli pijemy zieloną, to moim zdaniem zaparzona chłodniejszą wodą, przelana później do czajniczka, którego na przykład nie wygrzejemy, a potem do czarki, która też nie jest wygrzana, jest już idealny do picia, bez problemu można smakować. Czerwona herbata, czarna herbata, i w ogóle wszystkie parzone cieplejszą wodą, a zwłaszcza te parzone wrzątkiem, rzeczywiście mogą się okazać zbyt gorące. Jak najbardziej warto zaczekać albo schłodzić, przelewając do kolejnych naczyń, żeby nie parzyć po prostu ust. Nie możemy się cieszyć w pełni bukietem. Zimna herbata jednak ma inny trochę aromat. Pamiętajmy, że aromat w herbacie pochodzi od olejków lotnych, które siłą rzeczy się ulatniają i już w czasie parzenia, i potem stopniowo herbata traci swój aromat, kiedy stoi po prostu zaparzona. Warto się cieszyć gorącą herbatą, ona ma ciekawszy bukiet, głębszy, pełniejszy.
no ale oczywiście nie możemy parzyć przy tym ust, bo nie poczujemy nic. Także myślę, że warto pić na świeżo, ale jeśli tutaj, prawda, smakuje bardziej przestudzona, cóż, ja mogę, jak najbardziej polecamy. Dziękujemy za Wasze pytania, czekamy na następne i do zobaczenia na naszej stronie czajnikowy.pl. Do zobaczenia.